Konkatedra świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie to gotycki kościół z XIV wieku i siedziba kapituły kwidzyńskiej. Świątynia była budowana od 1325 roku do połowy wieku XIV jako katedra diecezji pomezańskiej i miejski kościół farny. Stanowiła jeden kompleks budynków w połączeniu z zamkiem kapituły pomezańskiej. Kościół jest budowlą ceglaną orientowaną, składającą się z pięciobocznie zamkniętego chóru o dwóch kondygnacjach i wydłużonego pięcioprzęsłowego korpusu. Zachodnia elewacja łączy się z zamkiem kapitulnym. Od strony południowo-zachodniej wznosi się wieża o wysokości 59 metrów, pełniąca niegdyś funkcję nie tylko dzwonnicy, ale również wieży o charakterze obserwacyjno-obronnym jako główna wieża zamkowa. Kościół ma długość 86 metrów, szerokość 25 metrów. Wysokość nawy głównej wynosi 21 metrów, bocznych naw 14,5 metra. Przy prezbiterium dobudowano dwie ośmioboczne masywne wieżyczki, które również wzmocniły funkcje obronne. Widać w nich wąskie otwory strzelnicze. W 1586 roku wzniesiono kruchtę z gotlandzkiego piaskowca. Od strony północnej dobudowano w 1705 roku kaplicę grobową Ottona Fryderyka von Greben. Do katedry wchodzimy od strony prezbiterium. W krypcie pod prezbiterium zostali pochowani trzej wielcy mistrzowie krzyżaccy w XIV i XV wieku: Werner von Orseln, Ludolf König oraz Heinrich von Plauen. W 2007 roku szukano szczątków błogosławionej Doroty z Montowów, a natrafiono na trumny ze szczątkami trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Trumny zachowały się w kiepskim stanie. W krypcie umieszczono ich repliki z manekinami przyodzianymi w szaty, jakie wówczas noszono. Obok trzech trumien umieszczono relikwiarze z prawdziwymi szczątkami wielkich mistrzów. W gablocie znajdują się fragmenty odzieży z jedwabiu, spinki oraz inne odkopane średniowieczne przedmioty. Za kryptą wielkich mistrzów znajduje się kaplica błogosławionej Doroty z Montowów. Błogosławiona Dorota, mistyczka, stygmatyczka i rekluza, zmarła w swej drewnianej pustelni 25 czerwca 1394 roku, po tym jak dała się w niej zamurować. Jest świętą Prus i patronką Pomorza, kobiet, matek i odlewników. To jej rzekoma cela przy katedrze, choć nic nie wskazuje na to, aby tu dokończyła swoje życie. Między filarami oddzielającymi nawę od prezbiterium znajduje się ołtarz główny. Prezbiterium i nawa główna nakryta jest sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim. Podczas modernizacji w latach 1862-64 wzniesiono neogotycki ołtarz. Zaprojektował go pruski architekt Friedrich August Stüler. Obraz Zmartwychwstanie namalował profesor Bernhard Plockhorst z Weimaru. Ołtarz wykonał rzeźbiarz Koch z Poczdamу, a figury są autorstwa Henryka Medema. Portal z kaplicy grobowej Grebenów został wykonany w 1856 roku przez rzeźbiarza Henryka Medema. Reliefy w drzwiach kaplicy przedstawiające kolonialne wyprawy Ottona Friedricha von Greben zaprojektował Christian Daniel Rauch. Wykonano je z cynku pokrytego brązem. Szokuje nie to, co robił podczas podbojów kolonialnych ten pruski arystokrata, ale że te sceny znalazły się w kościele. Bogato rzeźbiony w stylu neogotyckim,
Tron biskupi pochodzi z 1504 roku. Nad tronem herb diecezji pomezańskiej, obecnie elbląskiej. Chór z ażurową balustradą wsparty jest na 3 arkadach. Dawny, bogato rzeźbiony ołtarz główny pochodzi z roku około 1690. Malowany tryptyk ze sceną ukrzyżowania z roku 1570 był ołtarzem w polskim kościele. Neogotycka ambona z ażurowym baldachimem i płycinami z żywota świętego Wojciecha autorstwa Henryka Medema pochodzi również z lat 1862-64. Na ścianach wiszą bogato zdobione epitafia. To epitafium Anny i Adama Blechal. Na chórze znajduje się wspaniałe epitafium Jerzego von Rembau. Niezwykle cenne są 2 protestanckie konfesjonały wyrzeźbione na początku XVIII wieku przez królewskiego rzeźbiarza Józefa Antoniego Kruse lub Krausa. Takich konfesjonałów jest na świecie niewiele ponad 60 sztuk. To konfesjonał dla mężczyzn. Protestanckie konfesjonały służyły wyłącznie do udzielania rozgrzeszenia. Po wyznaniu grzechów i żaluzanie penitent podchodził do konfesjonału i otrzymywał od pastora rozgrzeszenie. Po przeciwnej stronie ustawiono konfesjonał dla kobiet. Postaci kobiece na tej ambonie symbolizują mądrość i cnotę. Ten konfesjonał ufundowała w 1716 roku żona sędziego Barbara Charlotta Blachal. Gotyckie malowidła ścienne mają postać fryzu o szerokości 3 metry i powstały na przełomie XIV i XV wieku. Odrestaurowano je częściowo w latach 1931-34. To coś w rodzaju Biblii dla ubogich. Panny mądre i panny głupie z przypowieści Jezusa Chrystusa. Święty Mikołaj i święty Krzysztof, a między nimi koga pod żaglami. Święta Justyna, Helena i Barbara, dalej zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Święty Błażej, Jerzy, Dorota i Urszula. Ukrzyżowanie, złożenie do grobu, Chrystus w otchłani, zdjęcie z krzyża i zmartwychwstanie. Z katedry wychodzimy przez kruchtę południowo-zachodnią. Przez maswerkowe okna wpada o tej porze sporo światła.